czajnikowy.pl. Witam Was w kolejnym odcinku Q&A po dłuższej, blisko dwumiesięcznej przerwie, gdzie mieliście okazję doświadczyć tego detoksu od odcinków kawowych na rzecz odcinków o herbacie. I używam słowa detoks nie bez przyczyny, ponieważ jednym z głównych tematów, który dzisiaj będę poruszał, jest uzależnienie od kofeiny i czy w ogóle istnieje coś takiego, a jeśli istnieje, to jak w łagodny sposób wyjść z takiego stanu napięcia i potrzeby picia dużej ilości kawy. Zanim do tego, to jeszcze kilka pytań, z którymi postaram się zmierzyć, a pod koniec odcinka oczywiście poruszę i ten temat. Jak to jest z odsiewaniem pyłu kawowego? Jakie sitko? Odsiewamy alternatywy, czy pod kawiarkę też? Tak naprawdę odsiewanie ma naprawdę duże znaczenie w sytuacji, kiedy jakość naszego przemiału jest niska, kiedy nasz młynek nie jest w stanie równo zmielić naszych cząsteczek, tylko nagle mamy bardzo dużo pyłu, bardzo dużo tych dużych elementów. Pytanie odnośnie tego, czym przesiewać, no to tak naprawdę możemy to przesiać zwykłym sitkiem kuchennym, to nie ma znaczenia, nie musimy kupować precyzyjnych urządzeń, jeśli to jest tylko i wyłącznie zaparzenie domowe, więc myślę, że tak, jak najbardziej takie sitka kuchenne, do tego Was zachęcam, żebyście akurat takich używali, jeśli macie taką potrzebę. Głównie chodzi o to, żeby pozbyć się pyłu, żeby się nie przeparzał, żeby ten napar nie był taki brudny, w smaku agresywny. Natomiast jeśli tego pyłu jest niewiele i to nie jest tak, że mamy, nie wiem, z dozy 12 gramów nagle 4 gramy samego pyłu, to myślę, że pył warto zostawić, ponieważ daje on taki większy, ten napar jest taki bardziej kompleksowy, tam się więcej po prostu dzieje, nie jest taki spłaszczony. Jeśli mamy do czynienia z tym ostatnim pytaniem, czyli czy to pod alternatywy tylko, czy pod kawiarkę, to musimy mieć świadomość taką, że im drobniejszy przemiał, tym zawsze będzie on bardziej równy, więc w drobnym przemiale tego pyłu powinno być stosunkowo niewiele, proporcjonalnie niewiele. Dlatego pod kawiarkę raczej nie należy przesiewać. Pod alternatywy, czyli pod metody przelewowe, myślę, że tutaj można by się nad tym zastanowić w sytuacji, jeśli nasz młynek byłby po prostu gorszej jakości. Pijamy różne rodzaje kawy, ostatnio kawę z ekspresu na kapsułki. Co sądzi Pan o kawie w kapsułkach? Pozdrawiam. Oczywiście też pozdrawiamy i cieszymy się, że napisałeś do nas komentarz i wysłałeś pozdrowienia. Jak chodzi o kapsułki, to jest to temat bardzo kontrowersyjny. Ja szczerze mówiąc nie korzystam z takich rozwiązań i ciężko mi jest to z czystym sercem polecić, ponieważ zawsze jest to, jeśli ktoś pyta, czy to ma być ekspres automatyczny, czy na kapsułki, to jest taki wybór między złem a złem, można by tak powiedzieć. Nie ma tutaj dobrych rozwiązań. Kapsułki z jednej strony są tanie ze względu na to, że te ekspresy są stosunkowo tanie, jak chodzi o cały przekrój rynku właśnie ekspresów, urządzeń do parzenia kawy. Natomiast same kapsułki już są dużo droższe niż kawa, po prostu kupienie kilograma kawy i mielenie go na bieżąco. Samo to, że w tych kapsułkach znajduje się zmielona kawa, jest już dla mnie pewnego rodzaju dyskwalifikacją, ponieważ nie oszukujmy się, większa część tej kawy zwyczajnie straci swoje aromaty. I też czytałem, że do wielu kapsułek dodawana jest właśnie też ze względu na to jakaś kawa rozpuszczalna, różnego rodzaju dodatki aromatyczne. Więc szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie tutaj z czystym sercem polecić takiego rozwiązania. Rozumiem wybór ze względu na to, że jest to super wygodne, bo po prostu klikamy guzik, wkładamy kapsułkę, klikamy guzik i jest już po sprawie. Ale szczerze mówiąc, jeśli ktoś chce dobre espresso, to ja bym jednak zapraszał do kawiarni. A szczególnie zachęcam Was do tego, żebyście kontrolowali, co pijecie, jaką kawę, żebyście kontrolowali, skąd kawa pochodzi, kiedy była wypalona, a niekoniecznie używali już zmielonej kawy, bo nigdy nie będzie to nic smacznego i nic oferującego niesamowite aromaty. No i przy okazji jeszcze tutaj mamy czynnik taki zanieczyszczania środowiska, jednak zużywamy dość dużo plastiku, który nie jest jakoś zbyt dobry dla naszego środowiska. Obecnie jakby dbamy o to, żeby plastiku zużywać jak najmniej. Uważam, że jest to też jeden z argumentów przeciw. Mam takie pytanie, czy można 2 razy zaparzyć te same fusy? Bardzo spodobało mi się to pytanie, bo po pierwsze, wszystko można. Jeśli chcesz to zaparzyć 3. raz, to jest jakby nie ma znaczenia tak naprawdę. Eksperymentujcie jak najwięcej i ja jestem daleki od tego, żeby powiedzieć nie można tego zrobić. Tak w ramach bardziej luźnego potraktowania tematu kiedyś spróbowaliśmy zaparzyć fusy, które były po cold brew.
gdzie dużo substancji, tych, które normalnie rozpuściłyby się w gorącej wodzie, no tutaj już zostały dalej w tym ziarenku i można było je jeszcze po raz kolejny wyciągnąć przy użyciu gorącej wody. I powiem Wam szczerze, że okej, no nie było to jakieś niesamowite doznanie, ale w sytuacji, kiedy wyciągnęliśmy część tych substancji przy pomocy gorącej wody i dolaliśmy do tego, co było wcześniej wyciągnięte przy pomocy zimnej wody, to jakkolwiek dziwnie to brzmi, to nie było to najgorsze rozwiązanie, a troszeczkę polepszyło taki ekonomiczny aspekt i tego, ile wydajecie na taką kawę. Oczywiście nie zachęcam Was do tego, żebyście parzyli kawę 2 razy, bo nic z tego dobrego nie będzie, ale zachęcam Was przede wszystkim do eksperymentowania i cieszą mnie również takie pytania, które na pierwszy rzut oka wydają się bezsensowne, a w rzeczywistości to myślę, że dobrze, że kombinujecie. Czy można uzależnić się od kawy? Padło też pytanie, jak w taki łagodny sposób wyjść z takiego stanu właśnie uzależnienia. Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą, którą warto jakoś w taki sposób rozważyć, to czy kawa faktycznie uzależnia, czy nie. I tutaj mamy różną opinię specjalistów w tej sprawie, ponieważ z jednej strony tą substancją, która uzależnia, jest oczywiście kofeina, czyli w zasadzie jeden z nielicznych takich substancji psychoaktywnych, które są akceptowalne społecznie, nawet jeśli nadużywamy tej kofeiny. No i oczywiście mamy tutaj do czynienia z takim fizycznym uzależnieniem, które nie trwa długo, jeśli odstawimy tą kawę, ale jednak dość mocno na nas oddziałuje. Chodzi o sytuację, w której przy przyjmowaniu dużych dawek kofeiny codziennie nasz mózg musi przeciwdziałać tej kofeinie, wytwarzając coraz większe ilości adenozyny. Generalnie adenozyna służy nam w organizmie po to, żeby odczuwać zmęczenie, żeby chciało nam się spać, żebyśmy mogli zwyczajnie po prostu odpocząć. Żebyśmy nie zapominali o tym. I w sytuacji, kiedy przyjmujemy kofeinę, działanie adenozyny jest jakby neutralizowane, dlatego nasz organizm postanawia wyprodukować jeszcze większe te ilości adenozyny. To jest takie siłowanie się na rękę, kto da więcej. Jeśli nagle odstawimy tą rękę, w cudzysłowie, jeśli odstawimy tą rękę, no to jasne jest, że nagle mamy bardzo dużą zawartość adenozyny w organizmie, która powoduje, że odczuwamy bardzo duże zmęczenie. Taki stan fizycznego udręczenia brakiem kofeiny, takiego zmęczenia, poczucia senności w zasadzie będzie trwało tak bardzo mocno przez 2 dni, ale powinien zniknąć zupełnie w przeciągu tygodnia czy 9 dni. Mamy też mowę o kolejnym rodzaju uzależnienia czy jakiegoś przyzwyczajenia, czyli takie uzależnienie behawioralne, czyli jeśli ja wykonuję jakiś gest picia kawy, filiżanka w ręce i ja odczuwam z tego rodzaju przyjemność, jest to pewnego rodzaju stymulant takich pozytywnych emocji, pozytywnych doświadczeń, to naturalnie uczę się tego, że daje mi to przyjemność i jeśli nagle zabraknie tego, to automatycznie gdzieś tam nasze myśli dążą do tego, żeby jednak sięgnąć po tą filiżankę kawy, już dla samego przyzwyczajenia. I to samo jest, zauważcie też w przypadku palenia papierosów, że palacze, którzy rzucają papierosy, często muszą zrobić coś z rękoma, że te gesty palenia papierosów są niezwykle istotne, ponieważ naturalnie kojarzymy je po prostu z przyjemnością. Wedle takich zasad wydaje się, że kawa jest bardzo uzależniająca i że kawa może po prostu nas zmuszać do tego, żeby przyjmować kolejne dawki. I Światowa Organizacja Zdrowia również zwraca uwagę, że jest coś takiego jak syndrom uzależnienia kofeinowego. Natomiast jeśli mowa tutaj o zbiorowiskach psychiatrów, którzy analizują ten temat, czy to rzeczywiście jest substancja uzależniająca, to zauważają, że są 3 rzeczy, które jakby wskazują na to, że nie do końca należałoby tą substancję kategoryzować w tych samych przestrzeniach. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z substancją, która nie powoduje trwałych zmian w naszym organizmie.
Czyli nie ma takiej sytuacji jak po alkoholu, że przy przyjmowaniu przez długi czas dużych dawek nasze ciało nawet się zaczyna zmieniać. Nasze ciało w pewnych partiach obumiera, bo ma problemy z przetwarzaniem tego alkoholu, ale po prostu fizycznie zmieniamy się. Tak samo jest też po twardych narkotykach. Gdzieś tam ten nasz organizm ewoluuje, dryfuje w bardzo złym kierunku. W temacie kawy, kofeiny, tego w ogóle nie doświadczamy. Kolejną rzeczą jest też to, że nie następuje takie coś, co jest bardzo częste podczas uzależnień, że uzależniony zaczyna odsuwać się od społeczeństwa, zaczyna uciekać w głąb siebie i tak naprawdę ucieka przed światem w kierunku swojego uzależnienia. Nie występuje to kompletnie w przypadku kofeiny. Kofeina jest substancją, która jest bardziej napędzająca nas do społecznych kontaktów, a nie wręcz przeciwnie. I jest jeszcze ostatni czynnik, który jest niezwykle istotny, mianowicie kontrola spożycia, czyli jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Nasz sam organizm nie jest w stanie przyjąć dużych dawek kofeiny, czyli jeśli przyjmujemy je w nadmiarze, nagle nasz organizm mówi stop, to już jest za dużo, ja się źle czuję po tym. Dlatego tak naprawdę nie ma ryzyka, nie istnieje w zasadzie ryzyko przyjęcia zbyt dużej dawki kofeiny i ten taki czynnik blokujący nas przed spożyciem powoduje, że sami też nie łakniemy niesamowitych ilości kofeiny i nie chcemy jej zwiększać ponad miarę. Te trzy rzeczy wskazują, że jednak nie możemy charakteryzować tej substancji dokładnie w tym samym miejscu jak czynników innych uzależniających. Jak jest w rzeczywistości, to sami musicie określić i sami musicie zdecydować. Ja Wam chcę powiedzieć tylko, że jeśli chcecie jeśli chcecie zrezygnować z kawy, to raczej nie róbcie tego tak z marszu, bo wtedy przez tydzień na pewno będziecie odczuwali bardzo negatywne skutki. Natomiast ograniczajcie tą ilość stopniowo, czyli jedną filiżankę tego dnia napiję się mniej. Jeśli będę odczuwał zmęczenie, to po prostu trafcie z tą filiżanką w ten moment, kiedy jest Wam najbardziej potrzebna praca na pełnych obrotach, a w tych momentach, kiedy już niekoniecznie, ograniczajcie tą ilość. W taki sposób, delikatnie, stopniowo ograniczając, jesteście w stanie zejść nawet do zerowej potrzeby, bez jakiegoś odczuwania negatywnych skutków. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Was interesujący i też go pociągniemy w komentarzach, a jeśli macie jakieś inne zdanie, to oczywiście się też podzielcie, bo na pewno jest też dużo ludzi, którzy wie dużo więcej na ten temat. Czy jest sens parzyć rozpuszczalną przez filtr? Można powiedzieć, że to pytanie nie do końca ma sens, no bo jednak filtr przede wszystkim ma służyć temu, żeby pozbyć się fusów z naparu, ale ten komentarz pojawił się, czy to pytanie pojawiło się w zasadzie pod filmem o filtrach, gdzie mówiliśmy o tym, że dzięki stosowaniu filtru kawa jest po prostu zdrowsza dla nas. Pozbawiamy się z takiego naparu diterpenów, pozbawiamy się wielu substancji, które drażnią nasz organizm, a przede wszystkim dużej ilości fusów i tych drobinek. Jak to jest w przypadku kawy rozpuszczalnej z punktu widzenia zdrowia? Bo oczywiście w żadnym innym aspekcie nie ma tutaj rozważyć tematu. Parzenie kawy przez filtr rozpuszczalny nie ma sensu, ale jeśli chodzi o kwestie zdrowotne, no to też nie do końca, ponieważ w takiej kawie rozpuszczalnej ten procent diterpenów jest już bardzo niewielki i nie jest to taka ilość, która jakoś tam miałaby wpływać na wahania cholesterolu albo jakiekolwiek inne fizyczne wpływy na nas wywierać. Więc czy można zatem parzyć kawę przez filtr? Jak mówię, eksperymentujcie, próbujcie, może Wam coś ciekawego wyjdzie, odkryjecie Amerykę i potem wielki koncern Was zatrudni, żebyście tym się podzielili, ale zasadniczo w tym przypadku nie będzie miało to żadnego znaczenia zarówno ze względów zdrowotnych, jak i względów praktycznych. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja czekam oczywiście na kolejne pytania. Mam nadzieję, że w komentarzach znowu pojawi się pełna lista, tak żeby mógł wykorzystać przy następnym Q&A. Widzimy się oczywiście w następnych odcinkach, no i na czajnikowy.pl.